Jesteśmy dzisiaj na kolejnym wykładzie przygotowującym Was do konkursu tegorocznej edycji, który dotyczy reformy rolnej, a dokładnie 70-lecia tej reformy rolnej. Pan profesor Jerzy Gapys z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dzisiaj opowie Wam, jak korzystać z archiwów. To może Wam pomóc w pisaniu Waszych prac i szukaniu materiałów do nich. Bardzo się cieszymy, że Pan profesor znalazł czas na ten wykład. Przekazuję głos. Witam Państwa bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Zawsze jest miło mi tutaj gościć, ponieważ nasza współpraca trwa już ładnych parę lat i bardzo miło tutaj zawsze jestem przyjmowany. Jak mogę, jak mam czas, to zawsze tutaj się godzę na wykłady. I proszę Państwa, ja zajmuję się ziemiaństwem już ponad 2 dekady, także troszkę problematyki znam. I te rzeczy, które Państwu będę dzisiaj opowiadać, to robiłem, jak miałem 20 parę lat, czyli bardzo dawno temu, czyli to było w latach 90. I z tych materiałów, protokołów parcelacyjnych opublikowałem też artykuł. Być może, jeżeli tu Państwo będziecie chcieli, to mogę przesłać PDF-a, żeby było też do młodzieży, bo to jest dostępnie ogólnie. I proszę Państwa, na czym będzie dzisiaj ten wykład polegać? Na początku powiem kilka zdań, co to jest ziemiaństwo. Wiadomo, że wszyscy wiemy, ale nigdy nie jest za dużo, żeby utrwalać. Następnie powiem, jak wyglądała kwestia parcelacji czy reformy rolnej w XIX-XX wieku. No i później przejdziemy już do parcelacji w 1944 roku, do dekretu. Krótko omówię, jak ten dekret wyglądał, a później Państwu zaprezentuję, czego się można dowiedzieć z protokołów parcelacyjnych. Proszę Państwa, ten artykuł czy to wystąpienie jest oparte na materiałach zdeponowanych, bo tak się mówi w archiwistyce, zdeponowanych, czyli przechowywanych w Archiwum Państwowym w Kielcach. Tam są też protokoły parcelacyjne, bo tam było ponad 700 majątków, około 500 protokołów się zachowało. Co to były te protokoły, proszę Państwa? To były dokumenty, które musieli podpisać albo właściciele, albo osoby upoważnione przez właściciele w momencie przejmowania tego majątku na własność państwa polskiego tutaj w tym 1944 roku. I na ogół, proszę Państwa, to są formularze zestandaryzowane, posiadające konkretne rubryki, jednakowe dla wszystkich. Także to jest, proszę Państwa, o tyle dobry materiał, że w ten sposób można badać, bo w historii ważna jest tak zwana komparatystyka, czyli porównywanie. I tutaj można na przykład 500-600 protokołów przebadać i uzyskać informacje o tym samym. I można wtedy zestawić i można dojść do różnych wniosków. I proszę Państwa, pierwsza sprawa, tak dla przypomnienia, tu jest akurat dworek, żebyście Państwo wiedzieli, że właśnie ziemiaństwo to się kojarzy przede wszystkim tak w sensie kulturowym właśnie z takim stylem życia dworkowym, że ziemiaństwo była to warstwa, która została ukształtowana w XIX wieku. W okresie międzywojennym do ziemiaństwa zaliczano osoby posiadające od 50 do 100 hektarów, najczęściej o pochodzeniu szlacheckim, kultywowali pewien styl życia szlacheckiego. Natomiast wiadomo, tak zwane nowe osoby w środowisku, jeżeli wchodziły, żeby być uznanym za pełne ziemiaństwo w sensie kulturowym, no to wiadomo, że też musiały być akceptowane przez środowisko. I proszę Państwa, tu jest mapa, która obrazuje nam dwudziestolecie międzywojenne i tutaj mamy województwo kieleckie, które jest województwem obejmującym Widły, Pilicy i Wisły. No dzisiaj to świętokrzyskie jest maluteńkie, także troszkę jakby ograbione, ale to jest pokazujący teren między Wisłą a Pilicą i właśnie protokoły parcelacyjne zachowały się z tego terenu przedwojennego województwa kieleckiego. I proszę Państwa, w Polsce ogólnie ziemiaństwa, bo też ciężko jest do końca policzyć, ale szacuje się, że od 60 do 100 tysięcy, około 19,5 tysiąca majątków. Chodzi o cały teren, proszę Państwa, II Rzeczypospolitej. Dzisiaj tego tutaj nie mamy. Dostaliśmy tutaj te na zachodzie kwestie. W województwie kieleckim, proszę Państwa, było około 3,5 tysiąca ziemian,
którzy siedzieli w około 700-800 majątków, bo to jest uśrednione, bo w zależności od tego, czy był początek epoki, czy koniec, no ale około 700-800 majątków. I z tych ponad 700 majątków, około 500 zachowało się protokołów parcelacyjnych. To jest bardzo duża, proszę Państwa, próba historyczna, taka archiwalna, na podstawie której można, proszę Państwa, różne rzeczy ustalać. I teraz zagadnienie parcelacji do 1945 roku, bo kwestia parcelacji nie pojawiła się dopiero w XX wieku, ale już w okresie XIX wieku uwłaszczenie chłopów nastąpiło w 1823 roku. Zaczął się proces uwłaszczenia w zaborze pruskim, w zaborze austriackim, czy tutaj w Galicji był to 1851 rok i 1864 rok, czyli Królestwo Polskie, czyli powiedzmy od Krakowa na północ w kierunku Warszawy. I XIX wiek, proszę Państwa, kiedy rodzą się ruchy masowe, czyli partie polityczne, Narodowa Demokracja, socjaliści, ludowcy, ruch robotniczy, pojawia się też kwestia właśnie uwłaszczenia, czy w zasadzie wywłaszczenia albo parcelacji, albo reformy rolnej. I w XIX wieku, kiedy jeszcze panowała taka w większości mentalność konserwatywna, tradycyjna, nikt nie przypuszczał, że kiedykolwiek można wywłaszczyć kogoś za darmo. Czyli zawsze było, jeżeli wywłaszczamy, to właścicielom się za to płaci. Natomiast 1944 rok wiemy, że to było bez odszkodowania. I na końcu wieku XIX nawet socjaliści, ludowcy uważali, że jeżeli już ma nastąpić parcelacja, musi być za wykupem, proszę Państwa, czyli za pewną gratyfikacją. W II Rzeczpospolitej była taka partia, niezależna partia chłopska, która była tak jakby odłamem ruchu ludowego, ale komunizującym. Oni od razu stwierdzili, że ma być to parcelacja jednorazowa i darmowa, czyli chłop musi uzyskać ziemię za darmo, a ziemianin nie może nic z tego uzyskać. I w zasadzie PSL Piast w 1925 roku czy w 20 roku mamy też uchwałę, później ustawę o reformie rolnej, zrobiona na skutek zagrożenia bolszewickiego, która została tam storpedowana. W 1925 roku miano objąć parcelacją majątki powyżej 180 hektarów, pod miastami 60, na Kresach i w Wielkopolsce powyżej 300-400 hektarów, ale po 26 roku w zasadzie parcelacja odbywała się, ale nie przybrała takiego rozmiaru, żeby wydatnie nadwyrężyć posiadanie ziemiaństwa. Wprawdzie posiadanie ziemiaństwa na przykład w województwie kieleckim w 1921 roku posiadali około 30% całej ziemi w województie kieleckim, to w 1930-1938 było to już tylko 26%, czyli pewien odcinek, znaczy pewien procent zmalał. I proszę Państwa, w 1943-1944 Rada Jedności Narodowej, czyli podziemny parlament w Polsce uchwalił, że nastąpi parcelacja gruntów ornych od 50 hektarów wzwyż lub od 100, ale miało to być oczywiście za odszkodowaniem i ziemiaństwo miało pozostać jako warstwa. Także rząd ten na uchodźstwie i to polskie państwo podziemne również było za parcelacją, tylko na zasadzie zachowania własności ziemiańskiej, tylko w ograniczonej i ziemiaństwo miało być taką elitą intelektualną, modernizacyjną, takim motorem napędzającym modernizację polskiej wsi. Natomiast przechodzimy do już 1944 roku, 6 września i tu jest, nie będę czytać wszystkiego, bo nie o to chodzi, tylko ważne są, proszę Państwa, te czerwone podkreślenia, że reforma rolna w Polsce jest koniecznością państwową i gospodarczą. Paradygmat marksistowski, proszę Państwa, zakładał, że pewne zjawiska społeczne na skutek tak zwanej triady heglowskiej, którą Marks przerobił do materii, że pewne dzieje świata, historii, systemów i tak dalej, one się muszą dokonać. I między innymi, proszę Państwa, to słowo znaczy, że jest koniecznością dziejową, państwową, gospodarczą, niezbędną w takim sensie marksistowskim tego paradygmatu, ale również takiego paradygmatu, proszę Państwa, gospodarczego w sensie dosłownym, że jest głód ziemi w kraju, dlatego też należy tego dokonać.
I celem reformy rolnej, czy tej parcelacji, tego dekretu 6 września 1944 roku było z jednej strony upełnorolnienie istniejących gospodarstw skarbowatych, czyli powiedzmy poniżej 5 hektarów, 3 i tak dalej, oraz tworzenie nowych, samodzielnych gospodarstw rolnych, czyli jakby od korzenia zupełnie nowych gospodarstw. I przede wszystkim, proszę Państwa, miano konfiskować, bo to jest oryginalne słowo skonfiskowanie, czyli zabranie komuś, stanowiące własność lub współwłasność osób fizycznych, jeżeli rozmiar łączny przekraczał 100 hektarów powierzchni ogólnej lub 50 hektarów użytków rolnych. Wiadomo, że na zachodzie Polski było to troszkę więcej, bo tam była troszkę inna struktura rolna. I wywłaszczeni, proszę Państwa, współwłaściciele czy właściciele nieruchomości mogli otrzymać samodzielne gospodarstwa rolne, tak stanowił dekret, ale poza obrębem powiatu, proszę Państwa. Nie mogli zostać w tym powiecie, w którym mieszkali wcześniej. Uzyskali też zaopatrzenie miesięczne urzędnika państwowego grupy 6, czyli to był ten ekwiwalent w cudzysłowie za wywłaszczenie. I tutaj jest też ważne, proszę Państwa, że ziemianie, którzy budowali Polskę demokratyczną, ludową, mogli liczyć na jakieś tam profity, które... I to też miał być taki, że tak powiem, element zachęty dla ziemiaństwa. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy do już samych protokołów. Ten wstęp był potrzebny, żebyśmy zobaczyli ten pewien kontekst tego wszystkiego. I proszę Państwa, jak mówiłem, protokoły parcelacyjne są zestandaryzowane druki i te druki, niestety zapomniałem tego zdjęcia zamieścić, nie mam przy sobie, także szkoda, żebyśmy tego nie zobaczyli, ale sens jest taki, proszę Państwa. Te protokoły były pisane przez osoby o różnym poziomie wykształcenia i to jest ważne, proszę Państwa, jak czytamy. Państwo później zobaczycie, jak są sformułowane niektóre nazwy, na przykład utensyliów dworskich czy tam powiedzmy folwarcznych. Nie byli to historycy sztuki, nie były to jakieś osoby wysoko wykształcone, także często są to bardzo takie sztampowe, popularne nazwy, które się stosuje w takim języku potocznym. I teraz co możemy, proszę Państwa, z tych protokołów biorąc, wyciągnąć dla historyka? I przede wszystkim, proszę Państwa, jeszcze jedna, zanim pójdziemy dalej. To jest na rok 1944, czyli to jest moment, kiedy ziemiaństwo po II wojnie światowej, czy w okresie okupacji niemieckiej zostało częściowo wywłaszczone tutaj w GG. Większość została w swoich majątkach. Jest to moment, kiedy przechodzi front albo już przeszedł front, bo tutaj parcelacja nastąpiła w 1945 roku i to jest jakby dokumentacja na moment uwłaszczenia, czyli co zostało z majątku, jakie elementy zostały na przykład rozkradzione i tak dalej. To nie oddaje w całej pełni, proszę Państwa, potencjału, jaki miało ziemiaństwo w czasie okupacji czy wcześniej, ale też pokazuje na przykład, jakie elementy czy jakie części majątku, czy ewentualnie infrastruktury, czy inwentarza zostało zmodernizowane w okresie okupacji niemieckiej. Na przykład okupanci niemieccy tutaj dla swoich celów przywieźli ponad 1500 traktorów i część tych traktorów jest właśnie, proszę Państwa, w dobrach ziemiańskich i niektóre, proszę Państwa, tutaj Państwu pokażę te nazwy. Wybrałem, proszę Państwa, z tych 400 czy ponad 500 protokołów kilkanaście przykładów, bo nie jest sposób mówić wszystko i wybrałem w jaki sposób, że wybrałem majątki na przykład typowo z gospodarką rolną, z hodowlaną, leśne, uprzemysłowione lub takie małe i duże pod miastem z północy Kielecczyzny, z północy, z południa, zachodu, żeby była jakaś taka próba szersza. I co możemy, proszę Państwa, się dowiedzieć? Stosunki własnościowe, czyli na ile one oddawały rzeczywisty stan. Okazuje się, że w dużej mierze, na przykład 1/4 gdzieś tych protokołów pokazuje, że ktoś inny był właścicielem w hipotece, ktoś inny podpisuje, czy i tak dalej. Następnie areał majątków, czyli jaka była zróżnicowanie majątków ziemiańskich, działy gospodarki, które były w majątkach ziemiańskich, sytuacja ekonomiczna, zwłaszcza stan zapasów, tam będziemy na końcu mieli stan inwentarza żywego, martwego, krescencji i tak dalej. Zobaczymy, ile pozostało właśnie w 1944 roku. Stopień mechanizacji majątków, zabudowa folwarczna, stan tej zabudowy, inwentarz żywy, zniszczenia w majątkach,
wyposażenie nawet dworów, czyli mieszkań, jakie tam meble były, książki i tak dalej. Również stosunki społeczne, bo na niektórych protokołach jest napisane, w jaki sposób jest relacja między właścicielem a robotnikami folwarcznymi. No i tutaj na końcu mamy już po parcelacji, gdzie te majątki już były własnością państwa. One były, proszę państwa, czasem celem ataków żołnierzy niezłomnych, wyklętych jako element zaopatrzenia czy tam niszczenia tej infrastruktury komunistycznej. I teraz, proszę państwa, żeby nie przedłużać za bardzo, tu mamy, proszę państwa, dwa majątki, trzy majątki. Powiat opoczyński to jest tam, jak ktoś może, to jest między Łodzią a powiedzmy a Radomiem, Opoczno się znajduje. Proszę państwa, i tutaj nam pokazuje ten dokument, zapis w protokole parcelacyjnym, że właścicielem jest ta osoba, i tutaj nie będę czytać, żeby nie przedłużać, a okazuje się, że na przykład w hipotece troszkę inaczej stanowi. I ważne jest na przykład tutaj pokazujące też, bo ziemiaństwo zmagało się cały okres wieku XIX i XX, dopóki istniało, w tej formie, którą znamy z historii, z tak zwanymi działami majątków, czyli dziedziczył jeden i często było tak, że należało to rozpisać na spadkobierców i państwo zobaczą, na przykład Tukunice Wielkie, mamy aż 6 osób, które jest spadkobiercami tego majątku, czyli rozdrobnienie tutaj mogło nastąpić. Tu mamy na przykład też kilka osób. I takich przykładów, proszę państwa, w tych protokołach jest bardzo dużo. Można po prostu sobie zobaczyć, jak wyglądało w 1945 roku ten proces rozdrobnienia tej własności między ziemian, tego spadkobierców i jak to na przykład miało się do hipotek. Często było to troszkę różne i na przykład historyk badając protokół musi mieć świadomość, że nie zawsze on odzwierciedla prawdę i wtedy trzeba konfrontować z hipoteką, a hipoteki, proszę państwa, w Archiwum Państwowym w Kielcach zachowały się znakomicie, można sobie tutaj zestawić, porównać. Nawet nasi studenci piszą prace magisterskie o hipotekach, także naprawdę mamy materiał przebogaty. Tutaj żeśmy z panem doktorem Chorąskim mówili, że Archiwum Państwowe w Kielcach jest jedno z bogatszych, jeżeli chodzi o dwudziestolecie międzywojenne. I tutaj, proszę państwa, wybrałem kilka majątków pokazujących, jak była warstwa ziemiańska zróżnicowana wewnętrznie. No bo takim jest typowe w badaniach naukowych, ustaleniach naukowych, że ziemiaństwo było warstwą bardzo zróżnicowaną i to protokoły oddają. I państwo mamy tak, tutaj Mirów, powiat radomski, 600 hektarów, majątek rolny, typowa gospodarka rolna, pod Radomiem. Bardzo dobrze utrzymany. Końskie Wielkie, to jest hrabiów tarnowskich. Majątek liczący 8 000, prawie 9 000 hektarów w 1944 roku. Głównie, proszę państwa, oparty na gospodarce leśnej. Niby wielki majątek, ale głównie las. Mamy Włostów, tutaj koło Patowa, majątek rolno-przemysłowy, wysoko uprzemysłowiony, w zasadzie przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe, prawie 1500 hektarów. Pilczyca, powiat konecki, majątek olbrzymi, prawie 2000. W większości jest, proszę państwa, las. Także tutaj też ta struktura czy położenie klimatyczne, czy powiedzmy ta przyroda definiowała, co się uprawia. Wiadomo, że jak ktoś miał majątek na żyznych glebach, no to lasu nie sadził, tylko raczej co innego, to będzie później. Słupia, majątek 388 hektarów, majątek przemysłowy, majątek rolny, Siedlce i Petrykozy, w zasadzie osada młyńska, która teoretycznie no może nie była ziemiaństwem, ale była też rozparcelowana, proszę państwa, bo miała 4 hektary wyżej niż dekret, no i już się to zabrało. I teraz tu jest typowy przykład struktury rolnej, użytków rolnych w różnych typach majątku. I wybrałem kilka i mamy, proszę państwa, Petrykozy z 54 hektarów i też tylko omówię te czerwone zaznaczenia, bo to jest najważniejsze. I Petrykozy, osada młyńska, dominuje ziemia orna 30 hektarów. Państwo pamiętacie, tam było w dekrecie albo ogólny majątek 50 lub 100 lub orne. Tutaj parcelacja podpadała dlatego, że miała ten ogólny 54-hektarowy areał. I tu widzimy, że Petrykozy miały, tutaj dominowała ta uprawa ziemi ornej, czy ziemia orna. Stanisławów
Również tutaj mamy majątek liczący ponad 100 hektarów, w tym, że Państwo zobaczcie, w większości lasy, nie? Czyli majątek leśny. Mirów, o którym wspomniałem, majątek położony blisko Radomia, bardzo dobrze utrzymany. Państwo zobaczcie, na 600 hektarów większość to są grunty orne, czyli widać tutaj ta kultura rolna była dosyć wysoko postawiona. Również bardzo ciekawe jest ta ostatnia tabela tutaj na dole, wody stawy. I to jest zwłaszcza po 1926 roku robiono stawy, żeby uniknąć parcelacji. I właśnie po 1926 roku mamy przyrost lawinowy, proszę Państwa, gospodarki rybnej, stawowej, powiedzmy wodnej i tak dalej. I tutaj mamy również Biechów i też, proszę Państwa, zadziwiające 300 hektarów ponad, z tego 218 hektarów wody. Niesamowita, proszę Państwa, liczba, jeżeli zestawimy z innymi. Mamy Pilczyce, tak jak Państwu wcześniej mówiłem, prawie 2000 hektarów, z tego 1600 hektarów jest lasu, czyli gospodarka leśna. Takie, proszę Państwa, rzeczy piękne można sobie wyczytać na tym. I tutaj tak dla przerywnika, żeby nie ciągle była tabela, no to pokazanie jak, bo może młodzież już nie pamięta tych czasów, na pewno nie pamięta, jak jeszcze konikami się uprawiało. Tutaj właśnie jest typowa uprawa właśnie, tu jest w zasadzie siew w majątkach ziemiańskich, tutaj mamy żniwa, to jest żniwiarka, jak ktoś tam nie pamięta jeszcze z tamtych czasów. I teraz, proszę Państwa, z protokołów parcelacyjnych możemy się też dowiedzieć na temat, jakie działy specjalistyczne prowadzono. Województwo kieleckie nie należało do wybitnie uprzemysłowionych, zresztą Galicja też, natomiast Wielkopolska tam, że tak powiem, przodowała, ale też w województwie kieleckim mamy kilka majątków, które mają takie specjalistyczne hodowle albo uprawy. I tu mamy na przykład Włostów, proszę Państwa, Chmielniki, no chyba nie trzeba tłumaczyć, każdy wie o co chodzi, nie? 8 hektarów. Końskie Wielkie, 8000 hektarów i Szkółka Drzew Owocowych, 14,5 hektarów. Władkowice, hodowla lisów srebrzystych. Wiadomo, tutaj nie podany areał, bo to jest chów klatkowy. Słupia, Szkółka Drzew Owocowych, 1 hektar, stawy rybne 150 hektarów. Górki, proszę Państwa, Szkółka Drzew Owocowych 1 hektar, stawy około 3 hektarów. Łoniów, wielki majątek, 59 hektarów stawów rybnych. Zameczek 150 hektarów, 75. To są moje okolice, z których pochodzę. Te stawy do dzisiaj funkcjonują, nie zostały zniszczone, bardzo dobrze prosperują. Ktoś tam kupił ze Szwecji, ktoś tam, państwo drużbaccy jeszcze tam później ich spalili, ktoś później inny kupił, no ale generalnie jest to zachowane w dobrym stanie, nawet bym powiedział bardzo dobrym stanie, jak na polskie warunki. Nie? No. Kolejny, proszę Państwa, uprzemysłowiony, cudzysłów, ponieważ no, to jest taki mały przemysł folwarczny i tak dalej. I mamy też słupie, cegielnia, młyn i teraz bardzo ważne, mocno zniszczone, czyli tutaj od razu jest, niestety nie piszą, kto to zniszczył, czy Niemcy, czy Sowieci, czy Armia Czerwona, czy partyzanci, czy bandyci, bo to tutaj w tym okresie różne kwestie się działy. Mamy tutaj Siedlce, Wapniki i kamieniołomy, 5 hektarów, Górki, mamy 2 tartaki, znaczy młyny, tartak, piec wapienny, młyn wodny następne, młyn, tartak, cegielnia, Państwo zobaczcie, czyli poza tym działem hodowlanym, rolnym, uprawy, mamy też elementy, czy uprawę, czy hodowlę ryb, mamy też taki drobny przemysł, bo ziemiaństwo właśnie w XIX wieku, zwłaszcza na początku XX, chcąc modernizować, mieć większe dochody, zróżnicowane dochody, też prowadziło takie działy. To też to był często element takiej modernizacji wsi polskiej, bo później często właśnie wzorem ziemian chłopi również zaczęli takie rzeczy uprawiać czy hodować. I teraz, proszę Państwa, bardzo ważna kwestia, czyli czynnik ludzki, bo wiadomo, że praca we dworach, mimo że była już coraz większa mechanizacja, opierała się w dużej mierze na tak zwanych ordynariuszach i pracownikach dniówkowych albo sezonowych. I tutaj, proszę Państwa, zobaczmy sobie liczbę hektarów, jaka jest duża. I tutaj w tej rubryce, już tego nie będę czytać, mamy tutaj rubrykę, ile ordynariusz, czyli rodzina czy osoby, które pracowały na stałe w majątku i najczęściej tam mieszkały. I Państwo zobaczcie, olbrzymi majątek, tylko 31 rodzin. Sezonowi, dniówkowi 29. Czyli tutaj świadczy o tym, że była
spora mechanizacja, albo również to świadczy o tym, że w takich na przykład żniwach czy wykopkach i tak dalej dobierano z zewnątrz osoby dodatkowe, które nie były uwzględniane w statystyce. 10 rodzin, Państwo zobaczcie, 52 osoby, czyli dosyć liczne te rodziny były, 30 osób, 21 rodzin, 17, 16 rodzin. To całe rodziny, proszę Państwa, pracowały często. I teraz jakie zawody, proszę Państwa, były w tych majątkach i to też czytamy, proszę Państwa, w tych protokołach. Mamy tak, kadrę zarządczą, czyli tak, albo nadzorczą, jak to się, czy taka średnia warstwa urzędnicza, zarządcy, polowi, karbowi. Ja nie będę tłumaczył, kto to jest, no bo nie ma na to czasu, bo zanudzę na śmierć. Mamy też i starszy gajowy, pisarz, karbowy, stelmach, kowal, fornal, furman, ogrodnik, stróż nocny, robotnice, pastuch i tak dalej, lokaj. Proszę Państwa, to wszystko jest w tych protokołach, gdzie można sobie poczytać. Czasem nawet są nazwiska tych osób zapisane, kto był kim, no ale najczęściej jest to statystyka i też można, proszę Państwa, badając sobie ziemiaństwo, można sięgnąć i zobaczyć, jak to wyglądało w protokołach. I tu jest, proszę Państwa, też przerywnik, żebyście się nie zanudzili na śmierć. Mamy tu spisz dworski, właśnie tutaj są te dzieci folwarczne, tych robotników, ordynariuszy. Tutaj, proszę Państwa, nie będziemy czytać, ale 45 rok, moment, kiedy jest uwłaszczenie, kiedy jest parcelacja, kiedy mamy reformę rolną, dochodzi do różnego rodzaju takich niesnasek społecznych, kradzieży w majątkach. Są, proszę Państwa, nawet rozpisane nazwiska, kto co wziął, nie będę tego czytać. Państwo zobaczcie, czyli niektórzy urzędnicy byli tak precyzyjni, że spisali, kto wziął radło, krowę, coś tam i tak dalej. Też, proszę Państwa, kapitalny dokument pokazujący relacje wieś, dwór, wieś i tak dalej w obydwie strony. Proszę Państwa, to jest tego typu, mamy tu tak jałówka, coś tam i tak dalej, jałówki jednoroczne, dwuletnie i tak dalej, także wszystko jest opisane, proszę Państwa. I tutaj właśnie przechodzimy do tego takiego fragmentu, gdzie mamy do czynienia z takimi dosyć nieprecyzyjnymi zapisami, bo ci ludzie nie będąc historykami sztuki, nie potrafili nazwać tych mebli, jakie są. To pisano szafka nocna, biała, czerwona, taka, odróżni mahoniową jakąś i tak dalej. I to jest, proszę Państwa, kradzieże sprzętów domowych. I też, proszę Państwa, zobaczcie, RODO nie czytać, tego nie zapamiętywać, nie będę czytać, bo nie wolno, ale macie nazwiska zapisane osób, które co wzięły, proszę Państwa. Do tego stopnia niektórzy byli precyzyjni, nie chcąc podpadać po jakieś paragrafy, po prostu pisali, że taki Józef wziął to, tamto napisane. Państwo zobaczcie, stół rozkładany, krzesło, etażerka, łóżko i tak dalej, i tak dalej. I takich protokołów jest bardzo dużo, które opisują, kto imiennie wziął. Po prostu to jest szokujące. Imiennie to jest kapitalny materiał takiej historii dziejów, mikrohistorii, rodzin, rodów i tak dalej. Nawet można by pokusić się pojechać do Mirowa, zobaczyć, czy ten pan Józef, Edward mają jeszcze te etażerki czy inne rzeczy. Być może zachowały się, proszę Państwa, nie? I tu jeszcze mamy, tutaj inwentarz martwy, czyli brony, pług i tak dalej, różnego rodzaju narzędzia i maszyny rolnicze. I też, proszę Państwa, nie będę tego czytać, bo to jest tego dużo, tylko chciałem Państwu zademonstrować, jak było bogate wyposażenie dworów. Nie? Tutaj, wiadomo, to jest tylko to, co zostało, bo nie wszystko zostało. Część już było oszabrowane przez ludność okoliczną. Część brali, proszę Państwa, sami komisarze parcelacyjni, bo też czasem furmankami przyjeżdżano, zabierano co cenniejsze. I w momencie, kiedy spisywano, mamy tak, jedno żelazne łóżko, niklowe, drewniane. Państwo wiecie, to jest taki język bardzo prosty. Oni tam nie było tej finezji w nazwach, co to za styl, jaka epoka, jakie meble i tak dalej. Po prostu pisano tak, jak umiano. Jedna szafka nocna, 10 foteli miękkich, 2 krzesła miękkie, coś tam, klęcznik mahoniowy, tego typu. I proszę Państwa, takich wyposażeń, i to jest tak, proszę Państwa, tutaj zestawiłem dwór większy, mniejszy, pałac. Nie będę tego wszystko czytał, ale mówię, jak w artykule, proszę Państwa, przyszedł tutaj do Państwa, to tam jest zapisane, można sobie to poczytać, bo nie ma czasu, żeby to wszystko czytać, tylko Państwu pokazuję, jak też
ci protokolanci, niektórzy zrobili fantastyczną robotę, bo to nie wszyscy takie zapisy mają. To są ci bardziej tacy dociekliwi. I też mamy tutaj napisane krzesła, 8. I teraz konia z rzędem temu, kto strafi, co to są 8 krzeseł wyścielanych. Nie wiemy, jaki styl, nic, po prostu tylko ogólnie napisane jest, nie? I teraz, proszę Państwa, też przerywnik, jak wyglądało takie może nietypowe, no ale powiedzmy takie szkieletczyzny zdjęcia ziemiańskiego gabinetu, sypialni, tutaj salonu widzimy Państwo tutaj, mamy tutaj inne ujęcie innego salonu, tutaj też salon, tutaj mamy jadalnię, tutaj szczególnie tutaj bardzo piękny jest ten piec kaflowy, który jest niesamowity. Ten pan, jak ktoś nie wie, no to jest, że tak powiem, kamerdynel lub lokaj, w zależności od regionu, tak się to nazywało. I tu taka, no kuchnie były bardziej takie rustykalne. Dzisiaj wracamy do tego stylu. Kończymy z tą zabudową, wracamy do stylu takiego dworkowego, ziemiańskiego. I teraz, proszę Państwa, też, no, nie będę czytać wszystkiego, majątek malutki, 67 hektarów i dom mieszkalny, proszę Państwa, zobaczcie, zbudowany z drewna, 24 metry na 100, stan zły, kryty słomą. Także nie wszyscy ziemianie mieli pałace, nie wszyscy mieli gond i tak dalej. Były różnego rodzaju, proszę Państwa, budynki, dom mieszkalny, niewykończony, nowy, prawdopodobnie zaczęty, bo tam napisane było tuż przed wojną, w czasie wojny kontynuowano. Mamy tutaj wozownię, obora murowana, stodoła, chlewy i tak dalej. Mamy tu kolejny majątek, już Bidziny, duży majątek, no, ponad 600 hektarów, 73 rodziny pracowników i dwór, pokoje 40 metrów na 10, drewno, gąd, no zniszczony, bo tam akurat front niedaleko przechodził. Oficyna dla służby, dom dla służby, Państwo zobaczcie, jaki socjal dla służby był zachowany, bo aż tyle dla tych 73 pracowników. Stajnie, nawet był tutaj wybrukowany, że tak powiem, założenie dworskie, parkan murowany 50 metrów, także wszystko opisane, proszę Państwa, jest. I tutaj parę takich zdjęć z fasady dworku ziemiańskiego. I to jest, proszę Państwa, Kotwi, niedaleko Końskich. To jest też dwór, proszę Państwa. Dwór, tylko że wygląda jak chata. Jedynie, powiedzmy, ta weranda, no troszkę może stylizować na ziemiaństwo. To była bardzo taka niewielka rodzina poniemiecka, tam z XIX wieku. Być może jeszcze stoi dzisiaj ten dwór, chata, bo ciężko to nawet nazwać dworem. No były też takie, proszę Państwa, klasycystyczne Szczekociny ciechanowskich, które były no, pałacem, nawet zamkiem prawie, no pałac. Tutaj Włostów, który tam przypominałem, to 1500 hektarów. Mamy również, dzisiaj to są ruiny zupełne. No mamy tutaj oficynę dla pracowników majątku, też bardzo ładnie wyglądające. Mamy budynki gospodarcze, mamy zabudowa, spisz dworski. No, proszę Państwa, i teraz kolejny element, który historyk badając, przeglądając te źródła, może sobie odtworzyć, jak wyglądała mechanizacja w majątkach ziemiańskich, w folwarkach. I znów mówię, proszę Państwa, że to jest na moment przejęcia. Część rzeczy mogło już być ukradzionych lub gdzieś tam zdewastowanych. Ale widzimy tutaj majątek Petrykozy, maluteńki. Traktoru nie miał, nie posiadał takiego sprzętu, miał za to konie. Wiadomo, że tych koni było więcej. Wiadomo, że kontyngenty niemieckie, czy później Armia Czerwona wchodząca też sekwestrowała te konie. Ale widzimy tak, siewnik, żniwiarka po jednej sztuce. Pamiętacie, tam było 30 hektarów gruntów ornych, czyli ten sprzęt automatycznie jest, proszę Państwa, mniej okazały. Natomiast mamy tutaj kolejne majątek Górki i mamy majątek Pilczyca. I tutaj Państwu wspominałem, że było trochę traktorów, były traktor Bulldog 55, mamy też tutaj Diringi inne, mamy tutaj już, proszę Państwa, narzędzia rolnicze, maszyny, narzędzia do przewozu, sprzęt spichrzowy, ogrodnicze. Proszę Państwa, tu jest już wysokie jakby specjalizacja wyposażenia. Mamy różnego rodzaju brony, pługi, młynki, traktory, kosiarki, żniwiarki. Proszę Państwa, jest to fascynująca lektura dla historyka gospodarki, dla historyka, proszę Państwa, który zajmuje się, no powiedzmy, tą agrokulturą, kulturą rolną, bo też pokazuje, proszę Państwa, jak
niesamowicie bogate wyposażenie było w większości majątków ziemiańskich, jeżeli chodzi o tą mechanizację. Także tutaj pokazywaliśmy, że część nawet dużych majątków miała no, stosunkowo skromną liczbę tych ordynariuszy. Wynikało to z tego, że postępowała coraz większa mechanizacja. I tutaj mamy kolejny majątek i nawet, proszę Państwa, tutaj mamy podane nazwy: młockarnia, oczyszczalnia, siewniki, mamy tutaj sieczkarnie, żniwiarki, kopaczki, motory. To jest motor diesel, czyli powiedzmy taka lokomobila do Młocki i tak dalej. I tutaj, żeby pokazać, jak mógł wyglądać taki traktor, żebyście Państwo mogli sobie zobaczyć, no to jest tutaj ten Dering, różnie to się czyta z angielska, czy tam z niemiecka. I tu jest, proszę Państwa, w czasie pracy, to jest zdjęcie akurat nie z Kielecczyzny, to jest z Wielkopolski, gdzieś tam spod Wielkopolski z okresu międzywojennego, lat 30. tutaj Orka. Tu mamy młockarnia. Pokolenie starsze być może jeszcze pamięta nawet i pracowało przy tym, no Państwo już młodzi nie pamiętają tego, najwyżej kombajny dzisiaj chodzą. To był kombajn tylko stacjonarny, nazwijmy to tak delikatnie, nie? No. I tu jest ta lokomobila, najczęściej na ropę, czyli na diesel, i ona napędzała tym pasem transmisyjnym i tam siedzieli ludzie i wrzucali tam słomę, snopki i się muciło, nie? Tutaj był siewnik, to jest właśnie siew. Też Państwo zobaczcie, że tutaj jest konnie to prowadzone. I teraz, proszę Państwa, już powolutku zbliżamy się do końca. W momencie przejęcia majątku protokolanci, czy właściciel, czy osoba upoważniona musiała zdać, jakie ma zapasy w majątku. I to jest, proszę Państwa, Pilczyca, majątek, pamiętacie, leśny, nie? Mający około tam 100 paru hektarów gruntów ornych, miał żyta 500 kwintali. Kwintal to jest 100 kg, tak przypominam, może ktoś nie wie. 500 kwintali, jęczmień 120, owies 100 kwintali, łubin, ziemniaki 5000 kwintali, słoma, wytłoki buraczane, pastewne i tak dalej. Zasiewy, nawet w niektórych podaje się, że ziemianie jeszcze zdążyli zasiać, zanim im zabrano 40 hektarów żyta, koniczyny 3 hektarów, to jest dla zwierzyny. No i też inwentarz żywy, czyli konie, młodzież, starsze, krowy mleczne. Tutaj oczywiście tylko 2 z licencją, no ale tych krów było więcej, natomiast tutaj 2 z licencją były, nie? No. I tu mamy kolejny majątek pokazujący, bo był taki zwyczaj kiedyś, proszę Państwa, że albo przechowywano w stodole nieobrócone zboże, albo na stertach. I na przykład tutaj w niektórych regionach stawiało się sterty i te sterty były mucone w zależności od potrzeb. I tutaj mamy tak 250 kwintali w 5 stertach, czyli to zboże, co żyto jeszcze było nieomucone, stało po prostu pod chmurą. Owies, jęczmień, łubin, koniczyna, słoma żytnia, ziemniaki. To też pokazuje, proszę Państwa, co uprawiano w tych majątkach, jaka była struktura zasiewów. I to jest, proszę Państwa, dewastacja majątków przez Armię Czerwoną, lato 45. To jest moment, kiedy te majątki już są własnością państwa, zabrano, ale w niektórych protokołach dokumentuje się, proszę Państwa, co zrobiła z tym majątkiem na przykład przechodząca Armia Czerwona. I na przykład majątek Prędocin, bo Armia Czerwona, idąc do Berlina i później wracając, często rekwirowała całe stada bydła i później te bydło przeganiała do siebie, do Rosji, do Związku Radzieckiego. No a wiadomo, że było to, bydło musi jeść, no to często zapędzano do majątków dworskich, ziemiańskich. No i tam, powiedzmy, zniszczono 4 hektary ogrodu warzywnego, 3 hektary owsa, jęczmienia, mieszanki i tak dalej. Czyli, proszę Państwa, w sumie 45 hektarów zasiewów, czyli przegnali to bydło, zostało prawie z 50 hektarów nic. Jawor, tam też spasiono ogród warzywny, łubin słodki, Wykę, Michałów, czerwonoarmiści zniszczyli 2 hektary owsa, ogród warzywny zabrano 12 kwintali koniczyn na paszę, łomno i tak dalej. No i też kradzieże ludności okolicznej, kradzieże w majątku Łomno, miejscowa ludność w liczbie 300 osób rzuciła się w momencie, kiedy wchodziła Armia Czerwona. No, Armia Czerwona swoje wzięła,
że tak powiem, mieszkańcy okoliczni swoje. Tutaj też mamy najścia wyklętych, też tutaj, znaczy no oni nazywali tam ich gorzej, natomiast ja to wyciąłem, nie tylko, że zostało, że tam był atak 30 ludzi. I teraz, proszę Państwa, takie wnioski końcowe, proszę Państwa. Jest to bardzo dobry materiał pokazujący strukturę zasiewów, demografię ziemiaństwa, stan gospodarczy, mechanizację, relacje społeczne w majątku itd. Dokumentacja archiwalna zdeponowana jest, przechowywana jest w archiwach państwowych. Tutaj w Krakowie mamy Archiwum Narodowe w Krakowie. Mamy też w miastach wojewódzkich archiwa państwowe lub w dawnych wojewódzkich, bo nie wszystkie zostały zlikwidowane, a część województw już nie istnieje. I jeżeli Państwo chcecie jako uczniowie skorzystać z materiałów archiwalnych, no to musicie najpierw taką wolę wyrazić wobec nauczyciela i wraz najlepiej nauczycielem, bo to z reguły dobrze by było, gdyby też towarzyszyła osoba pełnoletnia, bo może być tak, że jeszcze ktoś nie jest pełnoletni. Zgłaszacie się, proszę Państwa, do pracowni archiwalnych w danym archiwum, czy jak tu w Krakowie, czy w Kielcach, gdziekolwiek, czy w Lublinie, bo też mają, czy w Przemyślu, w Rzeszowie, bo też tam te archiwa się znajdują. I tam się po prostu wypełnia zgłoszenie, że chcecie Państwo do badań na przykład konkursowych skorzystać z materiałów. I w zasadzie wypełnia się ten dokument, dostajecie tak zwany inwentarz i ten inwentarz to jest jakby zbiór sygnatur, czyli takich książeczek, w których są przechowywane dokumenty i Państwo wybieracie sobie interesujący majątek, na przykład sygnatura 8, na przykład majątek Mirów czy inny i Państwo to czytacie, te dokumenty, czyli to jest prosta, no tylko trzeba pójść do archiwum, to w internecie część już jest niektórych rzeczy, ale generalnie to jest większość materiałów archiwalnym jest jeszcze w wersji analogowej, czyli papierowej, to się tak nazywa analogowa, bo tak się odróżnia. I w zasadzie dostępność do archiwów jest bezpłatna, nic nie płacicie za to, jedynie ewentualnie byście chcieli sobie zrobić zdjęcie, też nieodpłatnie i w zasadzie nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby młodzież nie uczestniczyła. Dobrze by było, gdyby było pod kontrolą nauczyciela w ten sposób, nie? Zachęcam choćby do lektury tych protokołów, bo naprawdę jest fascynujące. Nawet może jakiegoś majątku konkretnego, które będziecie opisywać, też być może się znajdzie. Szanowni Państwo, Panie Profesorze, dziękuję za interesujący wykład. Chciałem się tutaj zwrócić do Państwa widzów i publiczności zgromadzonej na sali. Wykład jest elementem warsztatów adresowanych do uczniów i nauczycieli, które są organizowane w ramach konkursu ziemiańskiego organizowanego przez Fundację Zofii i Jana Włodków w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Kraków oraz Instytut Pamięci Narodowej. Konkurs czy projekt jest organizowany, jest ogólnopolskim projektem podnoszącym kwestię historii ziemiaństwa w Polsce. W tym roku tytułem konkursu jest Wyrok na ziemiaństwo, 80 lat od komunistycznej reformy rolnej. Organizatorami, tak jak wspomniałem, są te 3 podmioty. Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 1 marca 2024 roku. Wszystkich zachęcamy do uczestnictwa, no i śledzenia naszych stron internetowych, strony Fundacji Włodków, strony Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, naszych mediów społecznościowych na Facebooku, na Twitterze. Tam będziemy zamieszczać informacje odnośnie konkursu ziemiańskiego. Jeszcze raz dziękuję za prelekcję, dziękuję Państwu za przybycie i do zobaczenia.